Lekcja pod tytułem Funkcja liniowa. Część teoretyczna, bo tutaj przedstawię definicję, własności tej funkcji i dwie metody na rysowanie wykresu. Zaczynamy. Jaką funkcję nazywamy funkcją liniową? Przede wszystkim musi być ona określona na zbiorze liczb rzeczywistych. Po drugie, musi mieć taką postać. Tą postać, czyli f od x równa ax plus b lub y równe ax plus b. Obie te postacie są tym samym, po prostu w jednych podręcznikach zapisuje się to w pierwszy, a w innych w drugi sposób. To jest dokładnie to samo. Po trzecie, a oraz b to są liczby rzeczywiste. I wtedy taką funkcję nazywamy funkcją liniową. A jej wykres jest po prostu linią prostą. Zobacz, tutaj przygotowałem przykłady trzech funkcji. Czarna f od x, pomarańczowa g od x, zielona h od x. To wszystko są funkcje liniowe, ich wykresy są linią prostą. Czyli funkcja liniowa ma wykres w postaci linii prostej. Jeszcze nazewnictwo. Ta liczba a nazywa się współczynnikiem kierunkowym, a liczba b to jest tak zwany wyraz wolny. Teraz przejdźmy do własności funkcji liniowej, które bezpośrednio wynikają tak naprawdę z wartości współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego. Pierwsza z własności, która mówi o tym, że współczynnik kierunkowy, czyli ta liczba symbolicznie oznaczona przez a, określa monotoniczność funkcji liniowej. Monotoniczność to znaczy, że on decyduje o tym, czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała. Przyjrzyjmy się po lewej stronie. Pierwszy przypadek. Jeżeli współczynnik kierunkowy jest większy od zera, to wtedy funkcja jest rosnąca. Pokazałem tutaj przykład takiej funkcji. 2x plus 4, czyli współczynnik kierunkowy jest równy 2 i funkcja jest rosnąca. Proszę bardzo, zrobiłem jej wykres. Drugi przypadek, jeżeli współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera, to wtedy funkcja jest malejąca. Na rysunku widzimy, pokazałem wykres funkcji minus 2x plus 4, współczynnik jest mniejszy od zera, bo jest równy minus 2, no i wykres, jak widzisz, mamy wykres ten pomarańczowej kreski, jedzie sobie w dół, czyli funkcja jest malejąca. I trzeci przypadek, jeżeli a jest równe 4, jeżeli a jest równe 0, to wtedy funkcja jest stała. No bo pomnożymy sobie x przez 0, zostaje nam tylko i wyłącznie wyraz wolny. O tu przykład takiej funkcji f od x równa się 4. A razy x zniknęło, no bo jak mnożymy przez 0, to nam znika, prawda? I dostaliśmy kreskę, linię prostą, która jest po prostu pozioma, równoległa do osi x i jest to funkcja stała. Popatrzmy na następną własność. Druga z własności dotyczy wyrazu wolnego. Otóż jeżeli znamy wyraz wolny, to wtedy natychmiast znamy też punkt przecięcia wykresu funkcji z osią y. Ten wyraz wolny, ta liczba b, dokładnie nam na ten punkt wskazuje. Popatrz na przykłady trzech wykresów. Pierwszy od lewej. Jedna kratka to jest 1. Wszędzie tutaj mamy 1. Zaznaczę. No i teraz popatrzmy na wykres pierwszej funkcji, tej oto funkcji. Tutaj wyraz wolny ma wartość 4. To natychmiast z tej własności, którą przed chwilą przedstawiłem, wiemy, że punkt przecięcia tej funkcji jest na poziomie 4. Druga funkcja, wyraz wolny jest równy 2. To natychmiast wiemy, że punkt przecięcia z osią y to jest na poziomie 2. No i trzecia funkcja, funkcja stała, wyraz wolny jest równy minus 3. No to wiemy, że punkt przecięcia jest na poziomie minus 3. Kolejna własność. Kolejna własność ponownie związana ze współczynnikiem kierunkowym. Mówi coś takiego, że jeżeli mamy kilka funkcji, które mają dokładnie ten sam współczynnik kierunkowy, czyli mają taką samą wartość tej liczby a, to wtedy wykresy tych funkcji są prostymi równoległymi. Popatrz, pokazałem tu po prawej stronie przypadek trzech funkcji f, g i h od x. Zapisałem je symbolicznie, ale widzisz, że w każdym wypadku współczynnik kierunkowy jest ten sam. Oznaczyłem go przez a. Wyrazy wolne są różne. Tu jest b1, tu jest b2 i b3.
Z poprzedniej własności dlatego już wiemy, że funkcja h od x przecina oś y w b1, g od x przecina oś y w b2, a f od x przecina oś y w b1, ale one, ponieważ mają tą samą wartość współczynnika a, tutaj zaznaczonego symbolicznie, są do siebie równoległe. Kolejna własność. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że jeżeli kilka funkcji ma ten sam współczynnik kierunkowy, to są równoległe. A tym razem, zobacz, mamy trzy funkcje, które mają różne współczynniki kierunkowe. A1, A2, A3, ale mają ten sam wyraz wolny, tutaj oznaczony przez B. To wtedy co wiemy o tego rodzaju funkcjach? Otóż wtedy wiemy, że one przecinają się w tym punkcie, który ma współrzędne 0b. To jest o ten punkt, o ten tutaj. 0b. No bo pamiętasz, b to jest punkt przecięcia funkcji z osią y. A ponieważ one mają wszystkie te trzy funkcje dokładnie ten sam punkt przecięcia, więc przecinają się ładnie w tym punkcie. To jest kolejna własność dotycząca funkcji liniowej. Idziemy dalej. Wiemy już, kiedy wykresy funkcji liniowych są równoległe. Wtedy, kiedy ich współczynniki kierunkowe są równe, prawda? A teraz własność, która pozwala stwierdzić, kiedy wykresy dwóch funkcji liniowych są prostopadłe. Otóż wtedy, kiedy zachodzi iloczyn współczynników kierunkowych jest równy -1, można to też zapisać w ten sposób, co jest przydatne, mówiąc szczerze, bardziej do interpretacji. Bo popatrz, przygotowałem tutaj taki wykres funkcji f od x i g od x, po lewej stronie masz ich wzory. Tak naprawdę ten zapis jest cenniejszy, bo jak łatwo zgadnąć, że dwie funkcje bez robienia wykresów są prostopadłe. Popatrz, to jest współczynnik kierunkowy jednej funkcji, a to jest współczynnik kierunkowy drugiej funkcji. Wystarczy patrząc zobaczyć, że to ułamki są odwrócone i znaki są odwrócone. U góry mamy -2/3, a tutaj mamy +3/2, czyli ułamek został do góry nogami i na dodatek znak z minusa zamienił się na plus. Jak coś takiego zobaczysz, to wiesz od razu, te dwie funkcje liniowe są prostopadłe. Idźmy dalej. Miejsce zerowe funkcji liniowej. Cóż to takiego? No miejsce zerowe funkcji liniowej to jest taki punkt, w którym wykres przecina oś y. O proszę bardzo, to jest dokładnie ten punkt dla tej pomarańczowej funkcji, którą tu po lewej stronie wypisałem. No i w tym miejscu przecina ten wykres oś y. I teraz często w zadaniach będziesz musiała wyznaczyć, w którym to miejscu jest. Otóż, popatrz, mamy wzór na funkcję liniową. Z tego wzoru my już wiemy, że wyraz wolny, który jest równy 4, wskazuje nam na punkt przecięcia z osią y. Ok. Natomiast jaki jest ten punkt przecięcia z osią x? Wiemy, że w tym miejscu wartości funkcji są równe 0. Zatem wystarczy rozwiązać równanie o takiej postaci. ax plus b równe 0, no bo to jest to miejsce, gdzie f od x jest równe 0. Tutaj zresztą to wypisałem. No to rozwiążmy sobie to równanie dla tej pomarańczowej funkcji w lewym dolnym rogu. Czyli mamy coś takiego. -2/3 x plus 4. To jest równanie funkcji. Teraz nas interesuje taki x, w którym przyjmie to wartość 0. No bo wtedy to jest to miejsce zerowe. Trzeba po prostu rozwiązać zwykłe równanie z jedną niewiadomą. No to jedziemy. Co robię? Najpierw przerzucę czwórkę na drugą stronę, czyli dostanę -2/3 x plus... Oj, tu się nieładnie napisało. Jeszcze raz to wypiszę. Dla tych, co nie pamiętają, jak to się robi, to po kolei to wytłumaczę. Odejmuję od obu stron czwórkę, czyli -4 od obu stron, więc po lewej czwórka znikła, a po prawej się pojawiła. Prawda? Teraz chcę się pozbyć tego, co mnoży x, czyli tego -2/3. Czyli pomnożę obie strony przez -3/2. W
efekcie z lewej strony to, co jest przy x mi się skróci, a z prawej strony, czyli zostanie mi sam x, a z prawej strony dostanę minus 4 razy minus 3 drugie. Jak dokonamy tego karkołomnego mnożenia, to nam wyjdzie, że x równa się 6. I to jest właśnie miejsce zerowe. O, w tym miejscu funkcja liniowa o tej postaci, którą tutaj sobie wymyśliłem, o ta funkcja, w tym miejscu, czyli w szóstce, przecina oś x. Czyli tak naprawdę, żeby wyznaczyć miejsce zerowe, trzeba rozwiązać równanie z jedną niewiadomą. Postać funkcji przyrównując do zera, czyli wzór na funkcję przyrównujemy do zera, szukamy x'a i mamy miejsce zerowe. Idźmy teraz do tego, jak się rysuje wykresy funkcji liniowej. Pierwsza metoda robienia wykresu funkcji liniowej. Ona opiera się na bardzo prostym spostrzeżeniu. Jeżeli znam współrzędne dwóch punktów, powiedzmy tego punktu i wiem, że one należą do wykresu, to wystarczy teraz po wyznaczeniu tych dwóch punktów połączyć je linią prostą i wykres gotowy. Jak to robimy? Przećwiczmy to sobie na przykładzie funkcji, którą tutaj przygotowałem. Popatrz, mam taką funkcję f od x równe minus 2x plus 3. Szykuję tabelkę. Tu po lewej stronie mamy tabelkę, gdzie w pierwszym wierszu muszę się zdecydować, jakie biorę x. Wystarczą dwa, bo dwa punkty nam przecież są potrzebne na wykresie, żeby zrobić linię prostą. Ja mam zwyczaj brać jeden x dodatni, a drugi ujemny. No to powiedzmy, że ujemny to będzie minus 4, a dodatni 4. Jak komuś nie pasuje minus 4 albo 4, bierze jakie chce, byleby były różne tak naprawdę. Wygodniej jest brać i dodatni i ujemny, bo po prostu później się wygodnie tą kreskę rysuje. No i teraz jak już mamy wybrane x'y, to musimy policzyć y, czyli f od x. Jak to robimy? No, w miejsce x'a w naszym wzorze muszę podstawić minus 4, a później w drugim cyklu obliczeń podstawić 4. No to proszę bardzo, liczymy minus 2 razy, podstawiam pierwszego x'a, minus 4, dodać 3. Jak dokonasz tych złożonych obliczeń, to ci wyjdzie 11. Czyli już mogę w drugim wierszu wpisać 11, czyli funkcja dla x równego minus 4 przyjmuje wartość 11. No teraz drugie obliczenia. Minus 2 razy 4 dodać 3. Jak tutaj sobie policzysz, no to ci wyjdzie minus 5. Czyli w drugim wierszu wpisuję minus 5. To są współrzędne pierwszego punktu, a to są współrzędne drugiego punktu. No to proszę bardzo, zaznaczmy to sobie na wykresie. Najpierw x, jedna kratka to jest 1, czyli w tym miejscu mamy minus 4, w tym miejscu mamy 4. Współrzędne pierwszego punktu to było minus 4, 11, to odliczam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu jest 11. Zatem, na przecięciu minus 4, 11 zaznaczam punkt i to jest nasz pierwszy punkt wykresu. A teraz dla czwórki było minus 5, no to na osi y odliczam w dół do minus 5, w tym miejscu jest minus 5, a to jest punkt, który ma współrzędne 4 i minus 5. No i teraz wystarczy narysować linię prostą, która przechodzi przez oba te punkty. Narysuję trochę na raty, żeby ładnie mi ona wyszła. Ja się starał bardzo. Ciach. Dobra, i teraz jeszcze ją troszeczkę pociągnę do góry. No jeszcze trochę poproszę. O, proszę bardzo, wykres gotów. W ten oto sposób rysujemy wykres funkcji w oparciu o tą tabelkę, tylko tutaj trzeba było troszeczkę obliczeń wykonać. Jest jeden mały haczyk. W wypadku takich funkcji, pokażę Ci, gdzie wzór zawiera ułamek. O, widzisz tutaj, wzór zawiera ułamek. Wtedy wygodnie jest dobrać sobie takie x'y, żeby jak będziemy dokonywali tych obliczeń, to żeby ten ułamek się ładnie nam poskracał.
Zobacz, w tym wypadku ja na twoim miejscu, oj, tu mi się maznęło, dobrałbym następujące xy, mianowicie -5 oraz 5. Bo jak będziemy wykonywali obliczenia, no bo teraz chcę policzyć, jaka będzie wartość w -5, no to liczymy. 2/5 razy -5 dodać 3. I ładnie, jak widać, tu się skraca. Czyli mamy -2 dodać 3 i równa się 1. Czyli od razu mogę wpisać 1. A teraz wartość funkcji dla x równego 5, no to mamy 2/5 razy 5 dodać 3. Piątki się skróciły i mamy 2 dodać 3 równe 5 i piątkę mogę wpisać do tabelki i już robić wykres funkcji. To jest taki trik, o którym warto pamiętać, bo po prostu łatwiej nam jest później, jak odpowiednie wartości dobierzemy do postaci ułamka, to możemy sobie łatwiej wykonywać te obliczenia. No ale tu trzeba było wykonywać obliczenia. Teraz pokażę Ci drugą metodę, w której w ogóle nic nie trzeba będzie liczyć. Popatrzmy. Druga metoda. W tej metodzie nic nie będziemy musieli liczyć. Zrobimy sobie wykresy tych dwóch funkcji. Zacznijmy od f od x. Pierwsza sprawa. Widzimy, że wyraz wolny jest równy 2, zatem od razu mogę zaznaczyć pierwszy punkt. No bo to jest punkt o współrzędnych 0,2. To jest nasz pierwszy punkt, przez który musi przechodzić wykres. Teraz patrzymy na ułamek. Najpierw na licznik. Wartość licznika pokazuje nam, o ile przesuwamy się w górę lub w dół. W górę, jeżeli licznik jest dodatni, a widzisz, jest 2. Więc od miejsca, gdzie zacząłem, teraz przesuwam się o 2. Pierwsza kratka, druga kratka. Przesunąłem się w górę o tyle, ile mi pokazywał licznik. Teraz patrzę na mianownik. Jest wart 3. I w prawo przesuwam się o tyle, ile jest w mianowniku, czyli o 3 kratki. Pierwsza, druga, trzecia. I to jest mój drugi punkt. Ta metoda nazywa się schodkami, bo mogę sobie wyznaczyć rysunkowo kolejne punkty. Nie ma takiej potrzeby tak naprawdę. Już możemy poprowadzić prostą przechodzącą przez te 2 punkty, ale dla utrwalenia znowu patrzę na licznik, idę o 2 do góry, patrzę na mianownik, idę o 3 w prawo. Licznik o 2 do góry, na mianownik o 3 w prawo. I w ten sposób mam kolejny punkt. Teraz przeprowadzę prostą przez te. Zrobię ją tak odręcznie, więc nie będzie zbyt elegancka. O, i tak dalej w dół. I to jest wykres naszej funkcji f od x. No a teraz popatrzmy na g od x. Tylko zmienię sobie kolor, żeby jakoś je odróżnić. Napiszę to w ten sposób. Ten minus oczywiście mogę przenieść do licznika lub do mianownika. Przenoszę do licznika, będzie łatwiej to interpretować. Bo teraz znowu patrzymy najpierw na wyraz wolny. Jest równy 1, czyli punkt o współrzędnych 0, 1 to jest, zaznaczmy sobie 1. To jest nasz pierwszy punkt wykresu. I teraz zaczynamy wędrować schodkami. Patrzymy na licznik, -2. Skoro minus, to idziemy o 2, ale w dół. No i wędruję w dół. 1, 2. I teraz 3. Nieustająco mianownik zawsze pokazuje, ile w prawo mam pójść. No to idę o 3 kratki w prawo. I już mam pierwszy punkt. Jak mam ochotę mieć więcej punktów, to znowu o 2 w dół, 3 w prawo. Mam drugi punkt. O 2 w dół, 3 w prawo. Mam trzeci punkt i tak mogę dalej. Ale tak naprawdę wystarczyły 2 punkty. Teraz rysuję prostą. Oczywiście narysuję prostą, nie taką moją odręczną, tylko za pomocą linijki. I to jest nasz wykres funkcji g od x. Jak widzisz, tutaj żadnych obliczeń nie było, tylko poruszanie się po wykresie. A teraz to samo pokażę. Nadal zasada będzie ta sama w wypadku wzorów, gdzie nie występują ułamki. No i teraz popatrz, mamy 2 przykłady funkcji, gdzie współczynnik kierunkowy już nie jest ułamkiem, tylko jest liczbą całkowitą, ale pamiętając tą zasadę sprzed chwili, najlepiej sobie to rozpisać do postaci ułamka. Zobacz, weźmiemy sobie najpierw funkcję f od x. Ja to napiszę w ten sposób. 3 pierwsze x dodać 2.
Co to oznacza? No, jadę tą samą procedurą. Tylko tyle, że stworzyłem sobie sztucznie ten ułamek, ale on mi pomoże, bo najpierw patrzę na wyraz wolny. Jest równy 2, no to mamy pierwszy punkt, to współrzędnych 0,2. I teraz patrzę sobie na licznik, czyli mam przejść o 3 do góry. Idę, oj, tylko może trochę bardziej elegancko, do góry, o 3 kratki, czyli o 3. 1, 2, 3. Teraz patrzę na mianownik, ma pójść o 1 w prawo, no to poszedłem o 1 i już jest punkt. Już mogę poprowadzić prostą, bo jak pamiętasz, tak naprawdę 2 punkty nam są potrzebne, nie potrzebujemy ich więcej, no to prowadzę prostą. U mnie ona taka trochę koślawa, prawda? No ale to jest nasza funkcja f od x. A teraz zróbmy to samo z tą drugą funkcją g od x. Zapiszę ją w ten sposób. Minus 3 pierwsze x minus 1. Wyraz wolny to jest minus 1, czyli to jest nasz pierwszy punkt, to współrzędnych 0 minus 1. Patrzę sobie na licznik, to jest minus 3, czyli w dół mam pojechać o 3. No to jadę w dół. Pierwsza, druga, trzecia kratka i w prawo o 1, no bo w mianowniku jest 1. I to jest mój drugi punkt. Prowadzę prostą. Oznaczam, to jest g od x i gotowe. Warto zapamiętać tą metodę, którą teraz opisałem, czyli tą bez tabelki, bo ją można bardzo szybko rysunkowo sobie, jak widzisz, zastosować. No i to jest koniec tej lekcji.